Cześć, witam na kanale Smart Test. Dzisiaj w cyklu recenzji poświęconych elektronarzędziom grubościówka marki Vevor. Jest to model M1B LS3305. Grubościówka, inaczej nazywana też strugarką, służy do nadawania określonej grubości drewnianym elementom poprzez zbieranie wierzchniej warstwy materiału. No i teraz jeżeli chodzi o specyfikację techniczną tej grubościówki, no to jak widzicie mamy tutaj mocny silnik 2000 W, 23500 obrotów na minutę, dwie prędkości pracy, co oczywiście przekłada się na jakość obróbki materiału. Głowica tnąca wyposażona jest w aż 3 noże, o tych nożach sobie jeszcze powiemy w dalszej części naszego materiału. Głębokość maksymalna cięcia to jest 3 mm. Stół ma szerokość 33 cm, no i po rozłożeniu tych bocznych podpórek jego długość to 69,6 cm, czyli możemy tutaj z łatwością obrabiać nawet większe elementy. No i teraz sobie przejdźmy do budowy i wykonania tego urządzenia. Jak widzicie, przewód zasilający zintegrowany z urządzeniem, wtyczka europejska. Jest też tutaj wyrzut trocin, do którego możemy na przykład podłączyć sobie odkurzacz. Na końcu tego blatu oczywiście mamy tutaj takie tulejki obrotowe, które ułatwiają transport materiału. Włącznik zasilania. Mamy też zabezpieczenie nadprądowe 20 A. No i tutaj przełącznik do zmiany prędkości pracy tego urządzenia. Tak jak wspominałem, mamy dwie prędkości pracy. Na prawej części urządzenia mamy tutaj podziałkę do ustalania grubości obrobionego materiału. Od góry jest miejsce do zamontowania tej korbki do regulacji. Mamy jeszcze tabliczkę, która pokazuje nam przy jakiej szerokości materiału, jaką grubą warstwę możemy zdejmować za pomocą tej grubościówki. Po bokach urządzenia oczywiście uchwyty do przenoszenia. Pamiętajcie, że ta grubościówka waży aż 28 kg, więc tutaj jest to bardzo istotny element całej konstrukcji. No i pozostałe elementy, które znajdziemy w zestawie, czyli ta korbka, klucze, podgumowane nóżki oraz przyrząd do ustawiania noży w razie konieczności ich wymiany. Od spodu tutaj mamy już nóżki zamontowane. Widzicie też tutaj, jak wygląda ten stół roboczy. Mamy tutaj możliwość regulacji jego położenia, więc jeżeli nie jest idealnie w poziomie, to możecie sobie to wyregulować za pomocą tych śrub. Identyczna regulacja jest po drugiej stronie. Od spodu możecie zobaczyć działanie tego napędu, który reguluje wysokość głowicy nad obrywanym materiałem. No i tutaj już ta korbka zamontowana, no i podnosimy lub też opuszczamy głowicę z nożami tnącymi. Jak widzicie, ta skala tutaj jest bardzo dokładna i jak pewno zauważyliście, możemy tutaj obrabiać materiały o grubości od 6 mm do 160 mm. Tutaj od dołu teraz widzicie głowica tnąca z tymi trzema nożami, jak ona wygląda. Tak więc tutaj dokładnie jest to teraz widoczne. No i zobaczcie teraz te noże. Są to 3 noże wykonane ze stali karbonowej. Jak producent podaje, o twardości HRC 55 do 60. Tak więc jak widzicie, całkiem niezłe noże, jeżeli chodzi o to urządzenie. O parametrach silnika Wam już wspominałem, czyli ta 2000 W, 23500 obrotów na minutę. Natomiast warto tutaj jeszcze wspomnieć, że jest to silnik wykonany z miedzi i nie jest to silnik bezszczotkowy, jeżeli byłyby takie pytania z Waszej strony. Poziom hałasu 90 dB, co zresztą za chwileczkę będziecie mogli posłuchać. No i teraz przejdziemy do pierwszych testów. Mamy tutaj dwie identyczne deseczki o takiej samej grubości, nieobrobione. No i tutaj dla testów przepuścimy sobie tą pierwszą deskę jednokrotnie, natomiast drugą przepuszczę kilkukrotnie, żeby zmienić jej grubość i pokazać Wam właśnie tą zasadę i działanie tej grubościówki.
Ok, i teraz jak widzicie, powierzchnia została wygładzona na obu elementach. Teraz wystarczyłoby tylko przetrzeć drobnym papierem ściernym i można byłoby już te elementy malować. Natomiast zobaczcie na grubość. Ta deska była przepuszczona tutaj 3 razy przez urządzenie. Zebraliśmy tutaj po 2-3 mm. Natomiast ta była tylko jednokrotnie przepuszczona przez urządzenie. No i jak widzicie, ta grubość już zdecydowanie się różni na obu elementach. No i teraz większe wyzwanie. Spróbujemy nieco odrestaurować starą ławkę. Spróbujemy wyczyścić wszystkie te elementy. No i zobaczymy, jak sobie poradzi z tym grubościówka Vevor. Jak widzicie, już pierwsze przejście przez grubościówkę pozwoliło nam usunąć warstwę starego lakieru i całkiem nieźle wygładzić materiał. A tak wygląda efekt dosłownie kilkunastu minut pracy. Zobaczcie, wszystkie elementy zostały oczyszczone ze starej farby. Teraz wystarczy je tylko delikatnie przeszlifować papierem ściernym i możemy już malować. A teraz zobaczcie, jak grubościówka poradzi sobie z słupkiem o wymiarach 10×10 i długości około 250 cm. A tak wygląda efekt naszej pracy. Bardzo szybkie oczyszczenie słupka i przygotowanie go do dalszej obróbki. Ok, i na koniec jeszcze cena tej grubościówki. Jak widzicie, na oficjalnym sklepie marki Vevor kosztuje ona 1632,99 zł. Mamy darmową dostawę, no i tutaj bardzo szybki czas wysyłki, około 2 do 3 dni roboczych. Warto też wspomnieć, że na stronie marki Vevor są też tańsze propozycje grubościówek, na przykład takie, które są wyposażone tylko w jedną prędkość pracy, lub też w głowicę, która posiada jedynie 2 noże tnące, więc jeżeli nie potrzebujecie aż tak dużej prędkości, dokładności pracy, to być może wystarczy Wam zakup tańszego modelu o nieco słabszych parametrach. Są też dostępne specjalne stoliki pod te strugarki, więc jeżeli szukacie takiego już pełnego kompletu, no to również odsyłam Was na stronę marki Vevor. Linki oczywiście znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Jeżeli będę miał jakieś kody rabatowe dla Was, to również zamieszczę Wam pod filmem, tak więc sprawdzajcie. Podsumowując naszą dzisiejszą recenzję, trzeba przyznać, że grubościówka marki Vevor jak najbardziej spełnia swoje zadanie. Jak widzieliście, bardzo dobrze radzi sobie z obróbką materiałów o różnych grubościach. Urządzenie jest dobrze wykonane, noże są też dobrej jakości, no i też duża dokładność ustawiania grubości zbieranego materiału. Tak więc ja jak najbardziej mogę Wam tą grubościówkę polecić.
Tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, to oczywiście piszcie w komentarzach, dzielcie się też swoimi uwagami, spostrzeżeniami odnośnie tego typu urządzeń. Ja oczywiście proszę Was jak zwykle o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!